Cześć! W tej lekcji pokażę Wam, w jaki sposób nauczyć robota układu narzędzia metodą czteropunktową. Będziemy potrzebowali zaostrzonej końcówki, którą przymocujemy do chwytaka, oraz śrubki, która będzie wyznaczała nasz punkt referencyjny. Ustawiamy śrubkę w dowolnym miejscu, do którego będzie robot podjeżdżał. Mocujemy końcówkę do chwytaka w taki sposób, aby ta końcówka pokrywała się z końcówką chwytaka. Załączamy ręcznie wyjście pierwsze, które odpowiada za załączenie chwytaka. Z tak zamocowaną końcówką będziemy mogli dojechać do końcówki śrubki. Metoda czteropunktowa służy do tego, aby wyznaczyć układ narzędzia, dojeżdżając do 4 różnych punktów końcówki referencyjnej. Ta metoda pozwala nam nauczyć układu narzędzia, którego oś Z pokrywa się z osią Z kiści robota. W tym momencie układ narzędzia znajduje się w końcówce kiści, czyli mniej więcej w tym miejscu. Poruszając się w osi Z układu narzędzia kiści, poruszamy się w ten sposób. W osi X oraz w osi Y. Natomiast kiedy nauczymy robota nowego narzędzia, układ narzędzia będzie znajdował się w tym miejscu. Będzie przesunięcie o ten bufor chwytaka. Przechodzimy do zakładki Jog i podjeżdżamy ręcznie robotem do końcówki referencyjnej. Warto, abyśmy dojechali pod różnymi kątami, które znacznie się różnią. W tym celu często zmieniamy układy współrzędnych, w których aktualnie się poruszamy. Bardzo ważne jest, abyśmy nie uderzyli w tą końcówkę, ale podjechali do niej maksymalnie blisko. W tym momencie przechodzimy do zakładki Pozycja domowa Tool. W zakładce Kreator możemy zapisać pierwszy punkt przy pomocy przycisku Zapisz A1. Widzimy, że podświetlił nam się ptaszek w pierwszym wierszu. Teraz możemy ręcznie podjechać do kolejnego punktu. Zapamiętujemy ten punkt jako A2. Podobnie robimy z 2 kolejnymi punktami. Teraz, kiedy nauczyliśmy robota 4 różnych punktów, możemy wybrać układ narzędzia, na przykład jako numer 3. W samym robocie mamy dostęp do 4 różnych narzędzi, które możemy zapamiętać w pamięci robota. Klikamy przycisk Oblicz Tool. Potwierdzamy. W tym momencie możemy wybrać tool w zakładce Jog jako numer 3.
będziemy widzieli, że parametry zostały zmienione, chociażby przeskakując między numerem 3 a 1. W widoku wirtualnym możemy zaobserwować również różnicę tego układu narzędzia. Teraz, poruszając się w układzie narzędzia numer 3, w widoku wirtualnym widzimy zmianę jego miejsca w przestrzeni. W ten sposób nauczyliśmy się, jak tworzyć nowy układ narzędzia. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji.